Dziś przepyszny sernik z jabłkami i kruszonką, pachnący cynamonem, idealny na chłodniejsze dni. Kremowy i wilgotny, a do tego bardzo prosty w przygotowaniu. Zapraszam. Zaczynam od spodu. 300 g zmielonych ciasteczek. Można użyć zwykłych herbatników albo ciastek pełnoziarnistych. Ciasteczka zmiel na drobno albo pokrusz w woreczku używając wałka. Do ciasteczek dodaj rozpuszczone masło i łyżeczkę cynamonu. Wszystko wymieszaj, aż będzie miało konsystencję mokrego piasku. Masą ciasteczkową równomiernie rozprowadź na dnie blachy, dociskając łyżką albo dowolnym innym płaskim narzędziem. U mnie jest to akurat tłuczek do ziemniaków. Używam tutaj blachy 20 na 30 cm, ale sernik możesz też przygotować w tortownicy 24-26 cm. Do misy miksera wrzuć jajka i dodaj cukier oraz ekstrakt waniliowy. Całość ubijaj mikserem na wysokich obrotach, aż masa stanie się jasna i puszysta. Zazwyczaj zajmuje to od 7 do 10 minut. Piana jest gotowa, kiedy wyraźnie zwiększy swoją objętość i nabierze kremowego koloru. Do ubitej piany dodaj ser. Do tego sernika używam takiego sera sernikowego. Jeśli nie masz takiego, proponuję do sernika dodać połowę dowolnego sera wiaderkowego i połowę, czyli 500 g serka mascarpone. Z samego sera wiaderkowego sernik też wyjdzie, ale będzie miał mniej kremową konsystencję. W międzyczasie też zmieniłam trzepak na mieszadło typu K, ponieważ chcę już tylko mieszać całość bez dodatkowego ubijania. Jeśli nie masz miksera planetarnego, możesz wymieszać całość łyżką lub blenderem ręcznym. I jeszcze śmietanka 30% i 2 budynie śmietankowe bez cukru. Całość mieszaj na niskich obrotach. Nie chcemy tutaj, żeby masa była zbyt napowietrzona, bo wtedy sernik popęka. Gotową masę serową przelej do przygotowanej blachy i od razu wstaw do nagrzanego piekarnika na drugi poziom od dołu 35 do 40 minut. Teraz czas na jabłka. Kilogram kwaśnych jabłek ważonych przed obraniem. Może być to szara reneta, może być antonówka. W przypadku mniej kwaśnych jabłek trzeba dodać do nich sok z cytryny. Brązowy cukier, cynamon i masło. Duś na średnim ogniu, aż jabłka lekko zmiękną, a sok odparuje. Gotowe jabłka możesz odstawić, żeby trochę przestygły. Można je też nakładać na ser gorące, to już według uznania. I na koniec jeszcze kruszonka, mąka, masło, cukier, cynamon. Wszystko wymieszaj palcami, aż powstaną drobne okruszki. Kruszonkę do momentu, aż wyłożysz ją na ciasto, przechowuj w lodówce. Kiedy sernik jest już podpieczony, czas na jabłka. Wykładam je równomiernie na wierzch sernika. Możesz rozprowadzić je widelcem, żeby były równomiernie rozłożone i najlepiej robić to w sposób dosyć delikatny, tak aby jabłka nie zatonęły w serniku. Na jabłka wyłóż całą schłodzoną kruszonkę, tak żeby pokryła cały wierzch. Tak przygotowany sernik wstaw z powrotem do piekarnika na kolejne 30 minut, aż kruszonka się ładnie zrumieni. Gotowy sernik wyjmij z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Kiedy już dobrze wystygnie, można próbować i kroić. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.